Cześć! Lubisz psy i chcesz poćwiczyć słownictwo na ich temat, a przy okazji słuchanie? To dobrze trafiłeś. To jest odcinek dla Ciebie. Nazywam się Paulina Lipiec, jestem nauczycielką języka polskiego i tworzę materiały do nauki tego języka, które publikuję na www.polskidaily.eu. W tym odcinku będę opowiadać o tym, jak przygarnęłam psa w Dubaju. Zapraszam do oglądania. Po pierwsze, jak to się w ogóle stało, że mamy psa? Ja zawsze chciałam mieć psa, bo wychowywałam się z psami i wydaje mi się, że pies albo kot albo inne zwierzątko domowe w domu to jest naprawdę ważny dodatek do rodziny albo po prostu ważny członek rodziny, który poprawia humor, którym możemy się opiekować i który daje dużo radości. I ja pracuję w domu, więc tak naprawdę jestem w idealnej sytuacji, żeby zajmować się psem. Poza tym, mimo tego, że pracuję z wieloma osobami online i cały czas mam kontakt online z ludźmi, to jednak siedzę cały czas sama. I takie przerwy od pracy, kiedy mogę mówić do psa, bawić się z psem albo po prostu się poprzytulać, wydawały mi się zawsze ważne i potrzebne. Już dawno chciałam adoptować psa. Problem polegał jednak na tym, że mój mąż i ja cały czas mieszkaliśmy w różnych krajach na krótki czas. I wiedzieliśmy, że podróżowanie z psem, przeprowadzanie się z psem jest bardzo trudne. Więc przekładałam tę decyzję. Poza tym mój mąż nigdy nie był do końca przekonany, czy on chce mieć zwierzątko domowe. To jednak duża odpowiedzialność. Kiedy przenieśliśmy się do Dubaju, ja zdecydowałam, że to już czas postawić na swoim. Planujemy zostać tutaj przynajmniej na kilka lat. Oczywiście, zanim skontaktowałam się z fundacją i wzięłam psa do domu, miałam w głowie wiele pytań. Przyszło mi do głowy wiele pytań, wiele kwestii do rozwiązania. Na przykład takie, czy w ogóle można mieć psa w Dubaju? To jest bardzo gorący kraj. Jak to funkcjonuje? Czy można psa wyprowadzać, kiedy jest tak gorąco? Gdzie można psa wyprowadzać? W końcu mieszkamy w Śródmieściu, czyli w tej części Dubaju, którą widzicie na wideo i na zdjęciach. W tej części jest bardzo dużo wieżowców i drapaczy chmur. I jak widzicie, nie ma tutaj za dużo zieleni. Więc gdzie ten pies będzie biegał? Gdzie on będzie robił siku albo kupę? Nie? Ale poczytałam kilka forów, skontaktowałam się z różnymi ludźmi, skontaktowałam się z fundacją, której pracownicy bardzo chętnie odpowiadali na moje pytania. Dowiedziałam się, że jest rasa psów, które są natywne dla tej lokalizacji, dla tego terytorium. To są psy, które nazywają się saluki. Jest to taki hart, bardzo szczupły, wysoki pies z długą kufą. Te psy bardzo szybko biegają i przez wiele lat nie mieszały się z innymi rasami. Teraz uliczne psy, bezdomne psy w Dubaju, notabene jest problem z bezdomnymi psami w Emiratach, jest ich bardzo dużo. To nie są typowe saluki, w większości to nie są typowe saluki, harty, ale mieszańce. Są one niższe, trochę szersze, może grubsze, ale również bardzo urocze. No i tutaj pojawia się kolejny problem. Ludzie, którzy mieszkają w Dubaju, nie chcą kundli. Bardzo mało osób przygarnia
uliczne psy, kundelki, mieszańce, bo panuje przekonanie, że do mieszkania w bloku najlepszy jest mały pies. I pewnie tak jest, co nie znaczy, że większy pies nie będzie szczęśliwy w bloku. Ja też tak myślałam, ale dowiedziałam się, że nie o to chodzi, bo pies nie biega po domu, tylko zwykle śpi, trochę się bawi, spaceruje, je, ale pies biega na spacerach i musimy mu zapewnić dużo ruchu na spacerach. Mamy też szczęście, że mieszkamy bardzo blisko kanału. Jest taki długi kanał w Dubaju, przy którym jest aleja i jeśli chcemy, możemy tam spacerować godzinami. Na początku myślałam, że to jest nielegalne, bo okazuje się, że w Dubaju jest mnóstwo miejsc, gdzie nie wolno przyprowadzać psa. Jest zakaz przyprowadzania psów. Co mnie bardzo zasmuciło, bo myślałam, okej, nie ma parków, nie mogę zabrać psa ani tu, to co ja będę z nim robić? Też myślałam, że nad kanał też go nie mogę zabierać, ale to nie była prawda. Znalazłam też jeden mały park, tak naprawdę dla europejskich standardów, to jest skwer, gdzie można zabierać psa. I pomyślałam, okej, jakoś damy radę. No i po kilku dniach skontaktowała się ze mną jedna z wolontariuszek z fundacji, mówiąc, że akurat mają młodą, kilkumiesięczną suczkę, która potrzebuje domu zastępczego, domu tymczasowego. To znaczy nie adoptujemy jej od razu, tylko deklarujemy się, że weźmiemy ją do siebie na kilka miesięcy, a w międzyczasie będziemy szukać nowego domu. To dlatego, że mój mąż ma alergię i chcieliśmy zobaczyć, czy będzie w stanie z nią w ogóle żyć. I już w pierwszych dniach okazało się, że jeżeli ktoś sobie wyobraża, że weźmie psa ze schroniska i od razu będzie mieć kochaną, ciepłą, miłą zabawkę, to jest mit. To jest nieprawda, bo mój pies jest bardzo kochany, ale boi się wszystkiego. Jest to bardzo lękliwy pies. No i mając dookoła tyle placów budowy, gdzie ciągle są jakieś dźwięki budowy, mieszkając blisko dużego skrzyżowania, gdzie ciągle jeżdżą duże samochody, a nawet ciężarówki, busy, autokary, autobusy, wychodzenie z nią na spacer jest bardzo trudne. Ale pracujemy nad tym i mam nadzieję, że wkrótce już będzie trochę lepiej. Kiedy ją wzięliśmy, od razu okazało się, że ma wszystko, bo poprzednia rodzina zastępcza kupiła jej transporter, łóżko, zabawki, obroże, kupili jej zapas jedzenia, którego ona nie chce jeść, bo jest bardzo wybredna i od 3 tygodni jestem psią kucharką, bo piekę ciasteczka dla psów i gotuję psie jedzenie, eksperymentuję. Poza tym, ponieważ pies jest jeszcze bardzo młody, to kiedy się ekscytuje, robi siusiu. I ciągle od 3 tygodni biegam po mieszkaniu z mopem i myję podłogę. Co jest dosyć trudne, szczególnie w połączeniu z bardzo wczesnym wstawaniem. Żeby uniknąć hałasów, chodzimy na spacer o 5 rano. Nie jest to dosyć przyjemne i wszyscy znajomi mówią: o, Paulina, wyglądasz na bardzo zmęczoną. Mam nadzieję, że z czasem to minie. Jak już mówiłam, znalazłam sposoby na to, żeby pies miał miejsce się wybiegać, nawet w śródmieściu w Dubaju. Ale okazało się, że jest jeszcze kilka dodatkowych bonusów. Kiedy spacerowałam z nią nad kanałem, spotkałam bardzo wielu właścicieli psów, bardzo życzliwych ludzi, którzy widząc mojego psa i widząc, że jestem nowa, zaczęli ze mną rozmawiać, zaczęli do mnie mówić, zagadywać
i od słowa do słowa polecili mi kilka miejsc, gdzie mogę zabrać psa. Na przykład jedna dziewczyna powiedziała, że właśnie idzie do takiego parku, gdzie podobno psy mogą biegać spuszczone ze smyczy, co jest według tego, co czytałam w internecie, nielegalne, ale jak już doszłyśmy do tego parku, okazało się, że jest tam więcej psów, które swobodnie biegają jak szalone, aportują, przynoszą piłki i są bardzo szczęśliwe. I nasze psy też to zrobiły. Innego dnia spotkałam inną właścicielkę, która mi poleciła daycare, czyli taki dom opieki albo przedszkole dla psów, gdzie można zapisać swojego psiaka i raz albo 2 razy w tygodniu wysłać go tam, żeby się bawił z innymi psami i socjalizował. Innym razem podeszła do nas biegaczka, dziewczyna, która powiedziała, że zostawiła w swoim kraju kilka psów w jej rodzinnym domu i bardzo tęskni za kontaktem z psami. Nie może jednak takiego psa mieć w Dubaju, bo jest tutaj tylko tymczasowo. I zapytała, czy mogłaby od czasu do czasu wyprowadzać mojego psa i się z nim pobawić. Więc dzisiaj idziemy na spacer razem, żeby Mojte, moja suczka, i Klaudia się poznały. I jeszcze innym razem ktoś polecił mi kilka restauracji, kawiarni, miejsc, gdzie mogę zabrać psa bez problemu. Bo okazuje się, że tutaj jest bardzo mało takich miejsc i ludzie po prostu przekazują sobie informacje. Jest specjalna grupa na Facebooku, gdzie można się dowiedzieć, gdzie mogę pójść na kawę z psem. Większość ludzi zabiera swoje psy samochodami na pustynię, gdzie mogą swobodnie pobiegać. Ja nie mam takiej możliwości, bo jeszcze nie mam samochodu, ale myślę, że taki samochód bardzo się przydaje, jeśli ktoś ma psa w Dubaju. Dostałam niedawno też pytanie od jednej z osób, które mnie śledzą na Instagramie, czy podróżowałam z psem samolotem. A więc nie podróżowałam, bo wzięliśmy ją tutaj, ale moi znajomi mają tutaj psa, którego sprowadzili z Portugalii i powiedzieli, że bardzo przydało im się to, że zatrudnili behawiorystę czy trenera, który wytrenował ich psiaka do tego, żeby czuł się komfortowo w klatce kennelowej. To są takie klatki, które niektórzy ludzie używają ich w domu. Psy tam śpią albo jedzą posiłki i czują się w nich komfortowo. Ponieważ podróż samolotem do Dubaju trwała wiele godzin, to było naprawdę długi czas i pies bez przygotowania pewnie by zaczął wariować i bardzo się stresować. Mam nadzieję, że nie będę musiała dużo podróżować z moim psem, o ile zostanie z nami, ale jeśli tak, to też na pewno skorzystam z tej metody. Na szczęście są tutaj hotele dla psów i są prywatne osoby, które zajmują się opieką nad psami dla osób, które podróżują, wyjeżdżają na jakiś czas. I są to osoby godne zaufania, które mają strony internetowe itd. W poprzednim wideo o tym, co mnie zaskoczyło w Dubaju, mówiłam Wam, że w taksówkach nie można jeździć z psem. W normalnych taksówkach nie chcą przyjmować psów, ale są specjalne psie taksówki, które można zamówić trochę z wyprzedzeniem. I to tyle na temat posiadania psa w Dubaju. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, piszcie śmiało. Może za kilka tygodni lub za kilka miesięcy będę wiedziała na ten temat jeszcze więcej, bo kto wie, może nie jesteście studentami, ale osobami, które wybierają się do Dubaju. A jeżeli jesteście studentami, uczycie się języka polskiego, to muszę Was poinformować, że ruszają nowe kursy konwersacyjne. Od 6 września zaczynamy. Będą to kursy w małych grupach, które są idealne dla osób, które
nie mają na co dzień kontaktu z językiem polskim, nie mają z kim rozmawiać, albo mają jakąś blokadę w mówieniu i chcą poprawić swój mówiony język polski. To już jest 3. edycja, a może 4. nawet. I jak do tej pory wszyscy mieli bardzo dobre doświadczenia, mieliśmy dużo fajnych, pozytywnych rozmów i już sama nie mogę się doczekać następnych grup. Także jeśli jesteście zainteresowani, napiszcie do mnie maila paulina@polskidaily.eu. I oczywiście, jeśli jesteście tutaj pierwszy raz, zasubskrybujcie mój kanał, bo będzie więcej vlogów, więcej materiałów. I wpadnijcie na moją stronę internetową www.polskidaily.eu. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w następnym vlogu.